Then I suddenly remembered. There is a piece of reef in my fucking home. Cześć moi drodzy, mam dla was dzisiaj kolejne nagranko. Widzicie teraz stan na 13 lutego, przepraszam, 13 marca. I jak widzicie, nawet SPS-y tutaj nowe trafiły. No ja wam powiem tak, jeszcze mam parę takich drobnych rzeczy, jak tam ustawienie przepływu, dobrze, cyrkulatorem i tak dalej, ale generalnie parametry stoją w miejscu. Filtracja bardzo fajnie daje radę. Refugium sobie żyje i rośnie bardzo fajnie. Odpieniacz daje radę. I wszystko jest dużo lepiej niż myślałem. Cała ta zmiana, przeniesienie obyło się bez strat. Jedyną stratą, albo nie wiem, czy to można nazwać stratą, ale tutaj te Duncan, no powiadam wam, że mi spadł i rozbił się na 3 części. Za to mam 3 kolonie, teraz osobne. I bardzo ten Duncan ładnie tutaj się prezentuje. Ja nagrywam już po ściemnieniu świateł. Teraz z powrotem trochę włączyłem, bo chcę zrobić dogrywkę dla was teraz. Dlatego te korale już są takie troszeczkę niemrawe. Ale generalnie wszystko odżyło po przeniesieniu. Zdecydowanie był problem z wodą, z czystością wody w poprzednim akwarium. I Ksenia ładnie sobie daje radę. I teraz wszystko jest bardzo fajnie. Wszystkie ryby, krewetka, rozgwiazda, kraby. Wszystko jest zadowolone. No ale dobra, jakby widzicie ten stan i ja jestem mega zadowolony. Mega mi się to udało. Jest tak jak chciałem, zwierzęta są zdrowe i po prostu ta filtracja mega fajnie się sprawdza. Wszystko tutaj popodłączane jest. Tam jakieś krabiszcze szaleje. Tutaj drugie. Nie wiem, uwzięły się te kraby na klej. Po prostu rwą ten klej na potęgę, ale koralowców nie. No, ale słuchajcie, no chcę jeszcze cofnąć się parę kroków w tył. Zobaczycie jeszcze zaległe nagrania za chwilę. Takie, których gdzieś tam nie widzieliście do tej pory. No i tyle. Jakby moja przygoda się toczy dalej. Wszystko się udało. Będę rozwijał to akwarium. Priorytet zostaje ten sam. Zdrowe życie. Ładnie mi się to wszystko w miarę naturalnie udało zagospodarować. Super się prezentują te stare skały w tym nowym akwarium. Mega, naprawdę mega. Czekajcie, bo jest troszeczkę ciemno. Nie wiem, czy to jakoś tutaj z tym światełkiem podziałać. No nie wiem, ale myślę, że w miarę spoko widzicie. Będę przeszczęśliwy, jak te SPS-y się tutaj ładnie zarosną. Zobaczymy. To co? Zapraszam do dalszego oglądania. Będzie jeszcze odcineczek jeden podsumowujący, gdzie pokażę wszystko, powiem o kosztach, jak to wyszło i tak dalej, i o planach na przyszłość. No bo wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc też fajnie byłoby mimo wszystko tutaj ewoluować z tym sprzętem, nie? Zwłaszcza oświetlenie. Zwłaszcza oświetlenie tutaj jest teraz bottleneckiem, zresztą widzicie. Tutaj na kamerze to wygląda trochę ciemno i te skały są w miarę fajnie oświetlone. Natomiast no
Zdecydowanie jestem do tyłu z oświetleniem i jeszcze biorąc pod uwagę to, że tutaj chcę, żeby te SPS-y się rozwijały, to akurat tutaj SPS-y mają, takie ustawiłem, że tu jest po lewej Stylopora, tu na środku tutaj Akropory i tutaj jest Montipora, więc akurat się skupiają te SPS-y na środku, ale docelowo fajnie by było przejść na dwie hydry, na przykład 32 i tak dalej. Dobra, znowu się rozgaduję, ale to tak tytułem wstępu. Także miłego oglądania, no i dzięki za trwanie przy tej serii, jeśli oczywiście dalej oglądacie. Pewnie pan YouTube mnie nie będzie lubiał. Mam opóźnienie w filmach i tydzień przerwy i pewnie będą niskie zasięgi, ale trudno. Najwyżej. Yo. Cześć moi drodzy, kolejny dzień. Dzisiaj może troszeczkę będzie przyjemniejszy odcinek, w sensie dla mnie może, a dla was też może będzie ciekawy, więc dzisiaj kilka rzeczy, kilka update'ów i co dzisiaj robimy. Więc tak, dzisiaj jest 27 luty, tam w tle widzicie akwarium z przeniesionym całym życiem. Chyba już to było, nie wiem czy w tym, czy w poprzednim odcinku widzieliście materiał z tego. Tam ślimaki i tak dalej, nie? Ale mówiłem też, że zrobiłem fuck up z szafką, nie? I muszę po prostu, chcę mieć odpieniacz sensowny. No i mówiłem, że właśnie ten Tunze 9004 jest jakimś tam wyjściem. To nie jest żadna reklama, żeby nie było, po prostu to jest jedyny model, który mi odpowiada i ewentualnie mógłby działać w podwójnej wersji, więc przyszedł ten Tunze, zaraz go rozpakujemy, zainstaluję go, sprawdzimy w ogóle czy działa, czy te poziomy się zgadzają, bo z tego co mierzyłem to wszystko w Sampie jest ok pod ten odpieniacz. No ale zaraz się przekonamy, czy w ogóle go tam wsadzę i tak dalej. Co jeszcze dzisiaj nas czeka? Albo mnie, nie wiem czy to wy będziecie widzieć w tym odcinku, czy następnym. Będziemy sobie robić aquascape, czyli dorabiać brakujące skały, bo tam jest przeniesione całe życie, ale jest dużo miejsca i opowiem wam, jaki mam plan na to też, koncepcję. Pewnie sobie tutaj coś porozbijamy młotkiem, pokleimy. Komentarz taki, to jest ta wersja prymitywniejsza, powiem, że jest też wersja DC, chyba to jest AC, jest DC, z tym sterowaniem takim dodatkowym. Uznałem, że nie będę dwa razy, bo na niektórych aukcjach kosztuje 1000 zł ten nowszy model. Ten kupiłem za 600, czyli prawie 2 razy tyle i tak jak mówiłem, wolę mieć 2 takie urządzenia niż jedno takie lub 2 takie drogie, nie? Więc w cenie tamtego jednego może będę miał 2, ale najpierw muszę przetestować to. Dobra, weźmy to, otwórzmy. To jest mocowanie magnetyczne, takie same w ogóle widzę jak do dolewki. Nawet są otwory na ten plastik, który trzyma czujnik od dolewki. Śmieszne. Mówię jeszcze raz, nic tu nie reklamuję. Po prostu pokazuję wam jak to wygląda. A że to akurat wyszedł ten sprzęt. Mam nadzieję, że sował. Tak. Dobra, rozpakujemy to. Tunze. Z Tunze miałem też przyprawę, bo właśnie zepsuł mi się jakiś czas temu czujnik do dolewki. Nigdzie nie można było go kupić poza całym zestawem, oprócz tego oryginalnego sklepu z Niemiec. Więc zamówiłem bezpośrednio w Tunze z Niemiec i wyobraźcie sobie, że czekałem 3 miesiące na ten czujnik. Na szczęście tamten jakoś tam działał stary, gorzej lub lepiej, ale działał. Ale wysyłali mi 2 razy, bo wysłali to jakimś dziwnym kurierem,
Potem to w ogóle gdzieś zaginęło we Frankfurcie na jakimś kurde magazynie czy coś i do tej pory ta przesyłka się nie odnalazła. Ja zakładam, że to jest tłumik powietrza, tak. Ale, że tak powiem, wynegocjowałem to, żeby mi po prostu wysłali to jeszcze raz, bez płacenia podwójnie. Ale te przepychanki z nimi chwilę trwały. W sumie jest to bekowe, że tamten z tym sterowaniem dodatkowym potrafi kosztować pod 1100 zł, a tutaj najtańszą aukcję widziałem za 550, także dokładnie połowę, tylko i wyłącznie dlatego, że jest tam jakieś dodatkowe sterowanie. Więc może to jest dobry deal, słuchajcie. Okej. To już jest zmontowane i ma działać, czy coś... Ja ten wężyk, możliwe, że będę chciał, nie wiem, czy nie będzie za krótki, ale mam też skruber CO2, więc docelowo będę chciał go zamontować. Nie zawadzi. Jak on to działa, czyli woda wpada pewnie tędy i ona sobie tutaj potem przechodzi dołem. Dobra, ja to zamontuję i znam relację, czy to działa. Dobra, wygląda na to, że jest zamontowane, działa. Dwa się zmieszczą spokojnie takie. Zobaczymy, jak będzie performance wyglądał tego urządzenia.